Występ wczoraj na czworoboku, 29. Która wynosi 6,46. Na razie ten później był tego Malesz, który i tak wygalopował tutaj. Czas. Już wyłamanie. Podobnie w klasie dwóch gwiazdek. Tutaj trzeba być do końca skoncentrowany. Czeka jeszcze tutaj na zawodników konieczność bardzo precyzyjnego najazdu na corner Concordii. No i za drugim razem się udało, ale spore obciążenie punktowe. 40 punktów karnych, no i będzie też duże przekroczenie.
Kasia Lover z Niemiec na koniu Clever Louis. 14 miejsce po ujeżdżeniu z natą 32 punkty karne. Clever Louis, koń rasy holsztyńskiej po ogierze Cyrkon od matki po Cordela Brie. Three parts of the Stadlina Canova water, and Amma Yankari powers comes up over the festival queue. That's the Owl Hall brush into the main arena, lands, and then right-handed to the big table, and then back to the next combination. Our title sponsors of the 3-star here in Baborówko. Marlon Hansen, hot top, coming down to the lot. Pops over it nicely. Then Monsieur Schnabel has completed. And that was the very good dressage of 28.8. We just await for the final score after cross country. But it looks like a very good round just completed. Marlon Hansen, hot top z Niemiec, czas 7:01. Ona była bardzo wysoko po ujeżdżeniu na trzecim miejscu z rezultatem 28,8. Teraz niestety trzeba jej dodać punkty karne za przekroczenie normy czasu i łącznie 14. Za chwileczkę jeszcze zaczekamy za tutaj oficjalnym wynikiem. Już mamy ten wynik 14 dzisiaj punktów za przekroczenie normy czasu, łączny rezultat 42,8, co daje w tej chwili drugie miejsce za Anną Zimmer, a więc jak na razie bez zmian w ścisłej czołówce. Ta Amazonka, która była druga po ujeżdżeniu, jest w tej chwili pierwsza, ta, która była trzecia, jest w tej chwili druga, ale pamiętajmy, że ten, który prowadził po ujeżdżeniu, Polak Mateusz Kępa, dopiero pojedzie. The tall figure Ben Loiva just dropping well through that hilltop combination. 7ABC. Ben hits the first part into the water very hard. That is a great recovery. He was all up the horse's neck. Shimon somehow kept it together. He is still clear and going down to the wood side table. Big moment that he saves beautifully. Ben Loiver za chwileczkę na przeszkodzie wodnej, kunowej, na razie bezbłędnie, a już tam sędzia odliczył do startu Joannie Pawlak, wicemistrzyni Polski, która pojedzie na koniu Fantastic Frieda. Już ruszyła Joanna Pawlak, zaskoczyła nas bardzo pozytywnie w tym roku, zdobywając srebro na Mistrzostwach Polski w Strzegomiu, wcześniej medalistka i ogólnopolskiej olimpiady młodzieży i mistrzostw Polski juniorów. Elmo Yankari coming to the Concordia, last combination, and Soraya skips through there impressively. Elmo heads down to the final fence here, and he jumps it well. It is a super clear round for the young Finn as he crosses the line. 6:47, doskonały czas. Elmo Yankari z Finlandii, do tej pory najszybszy, na koniu Soraya 243, oldenburska klacz, mocno zaangażowana w krew po Folblucie, no i to daje, proszę Państwa, efekty. Kara za czas 8,4, co daje w tej chwili, proszę Państwa, awans na miejsce drugie. A więc można tutaj dzisiaj dużo wygrać. Przy tej ciasnej normie czasu można, proszę Państwa, awansować, bo Elmo Yankari był do tej pory po ujeżdżeniu dopiero 16. Well, superb overhead views here in Baborówko as we catch sight of Joanna Pawlak. She just swings around the corner to this big Mims Oxa.
Aboard this horse that Jan Ofart, Sandra's brother, used to own. It is fantastic Frida and has produced all the way up to 3-star level herself and a big jump out over the Oxer. This is the future of the sport. Drones up ahead, and then we go to the helmet cams near the fences on occasion as well. Brilliant images here in Poland. Końcówka zapowiada się bardzo ciekawie, proszę Państwa. Na prowadzeniu jest Anna Zimmer, która była druga po ujeżdżeniu, ale ona, mimo że teraz prowadzi, miała stratę, poważną stratę za czas 9,6 punktu, a więc wielu zawodników może ją jeszcze wyprzedzić, między innymi Polacy. Joanna Pawlak akurat po ujeżdżeniu ma 40 punktów, a więc na prowadzenie nie wyjdzie, ale może tutaj powalczyć o to, żeby awansować, bo po ujeżdżeniu była 24. I wszystko dobrze na pierwszej przeszkodzie wodnej, chociaż było troszeczkę ryzykownie. No i patrzymy, co zrobi dalej. Za chwileczkę będzie przed Państwem tam na głównej arenie. Oczywiście najpierw na przeszkodzie wodnej stadniny koni Kunowo. Joanna Pawlak, wicemistrzyni Polski, zawodniczka, która w swojej karierze 3 razy na wysokich pozycjach ukończyła młodzieżowe bądź juniorskie Mistrzostwa Europy, wtedy na Diane S. No a teraz na koniu Fantastic Frieda na hanowerskiej klaczy po 4 Edition. Things are warming up beautifully on the cross country. Joanna Pawlak is through the second water. She survived a moment in the first water. We don't know how, but it was a great recovery. Like Ben Loy, who's just ahead of her, as now Fantastic Frida drops down into the main arena, looking full of confidence at the halfway Joanna stage. Pawlak. Duży skok przez przeszkodę Baborówka i teraz przeszkoda Kuny. Ależ tutaj to pomyślał gospodarz toru. Tak, zakręt w prawo, potem zmiana nogi na lewo i raz, 2, 3, 4. Już skoczyła przez corner. Kun maszyny rolnicze i galopuje dalej. And Ben Loiva has W dobrej formie Fantastic Frieda. Myślę, że dobrze rozłożyła siły swojego konia Joanna Pawlak. Ben Loiva has jumped the last fence. That was a great round for Clever Louis. He has just come home. 19.6 time penalties for Ben, 51.6. And the other score to give you, Elmo Yankari with Soraya. The quickest so far for Elmo. Great round it was. 6.47. 8.4 time penalties for the Flying Finn. He goes into second on 52.5. Czas 7.15 dla Bena Lovera z Niemiec na koniu Clever Louis, a więc znowu spore przekroczenie normy czasu. 19,6 punktu karnego, łączny rezultat 51,6, co daje w tej chwili 6. miejsce. Well, we certainly hope you're enjoying the afternoon with us here in Baborówko. This gorgeous estate of the Swiaczynski family, our wonderful hosts here. The weather's been absolutely super. And I tell you, Joanna Pawlak is really purring along as she now drops down to this big double brush oxer. Jumps it beautifully. Comes off a long gallop after the combination before it in the very far field. As now Joanna will swing right-handed to come to this Thula log on the hill. That's fence 21. And this mare, she's still full of running. And she's Hanoverian bred, so that's all the more impressive. And she's by 4 Edition, and the dam star here is Pincus. Anna Pawlak is at the final combination as Fantastic Frida is through it well. She cuts a dash down to the final fence, 2
complete the Baborówko 3-star. We wait for that time. Looks very, very quick. As we said, they had that moment in the first water. They recovered beautifully, and Fantastic Frida has just completed. We're live with Andres Dubovsky. Debo with Wolfsmond is at the first water combination. Jumps beautifully through the middle. His dressage 31.1. And Andreas is a Baborówko regular and a long-time trainer of the Polish team as well. As he now just ducks left-handed to come to this big woodland table that is at 11. And the new starter, this is the combination number 18 to get out on the start of the course of the 30 that go today. This is Virapelta Kangas with Silver Mini. And this is a Finnish pair through and through because this mare also bred in Finland. And she's the daughter of Apri Etdi, and the dam sire here is Zintala BRD. Wolfsmond, Andres Dubovsky just dropping through the festival view into the main arena. They turn right-handed now to this Baborówko Palace table. It's very big and square, but nothing to bother the likes of Debo as he now swings left-handed to come back to the Kuhn upright to corner 14A and B. And he's in good flow here, Andres Dubovsky. 6,56 to bardzo dobry czas Joanny Pawle, która już zakończyła przejazd, a więc nieznaczne przekroczenie normy czasu. Well, just an amendment to the score for Elmo Yankari because he was 1 second over the time. 0.4 of a penalty only. So that does mean that he completes on 34.5 after the cross country. And also 4 seconds outside for Anna Sima. So she added those 1.6. That was the 38.7 we just told you to lead the way. A lovely grey is well through the first water. Silver Mini going strongly here. Virapelta Kangas is lovely mare. This one actually was bred by Sana Siltakorpi. Will come a little bit later with both feet click in about 4 horses time. This horse was bred by Sana and she really shows her cat-like ability out of the first water complex.
Wolfsmond and Andrzej Stobowski, they are well out over the Lotto double brush. And this horse still looking full of running. The quickest so far, as we say, is Elmo Yankari, 1 second over, but Andreas is really cutting it up here with Wolfsmond. As we see, sadly, Silver Mini is ground to a halt into the second water. They have had a stop at that roll top in at the Stadnina Canovo water. That is at 11B. Andreas Dybowski na koniu Wolfsmond. A błąd miała Vera Baltokangas z Finlandii na koniu Silver Maini. Well, pleased to see the Silver Mini very quickly put the problem behind her. And Vera Peltokangas, they are now through the main arena combination. That is a Kuhn double, the upright to corner. But carrying that 20 from the second water complex on their card. Just on the early part of the course, we welcome Fabian Held, it is for Germany, as Santiago just now thinking towards this double. The logs on the hill, 7A, B, and this very skinny triple brush at 7C. We've had a few problems there. Needs a very good bit of riding here. Comes off the drop. Yeah, super through there. 5 strides on that left-handed, slightly wider curve. You can go on 4 on a sort of more angled line, but 5 is a good option there. Fabian Held z Niemiec na koniu Santiago 163. Fabian Held coming down to the woodland table at 10. Pops over that nicely. The horse's ears are pricked. So it shows he's really focusing and enjoying his job as he comes down to this imposing second order, the Stadnina Canovo water. He's in nicely. Now turns the corner and he gets it beautifully. This horse going very strongly out on the course. Wystartował Mariusz Kleniuk, zawodnik, który zdobywał już Puchar Polski, zdobywał medale w Mistrzostwach Polski. Dosiada konia Jusis, wyhodowanego przez pana Remigiusza Makowskiego. Ta córka Ogiera Spartacus. Rezultat w ujeżdżeniu 40 punktów karnych, 24 lokata. We're just coming into the last 10 to go. Cross country day here in Baborówko for 2018 is coming towards a conclusion. And we're live with Fabian Held as he comes through the barn alongside the Palace complex. He's well through the middle of that. And Vera Peltokangas has just completed just that one refusal, sadly, of the second order of the Stadnina Canovo complex. That was 11B for the lovely grey, bred by Stanislav Corpi. Comes home with 20 jumping. Vera Baltokangas z Finlandii, czas 7
39. Anna Zimmer prowadzi, na drugim miejscu teraz jest Andreas Dibowski, który jako jedyny, jak do tej pory, dojechał do mety w normie czasu. Jego czas to 6:38. Well, I can tell you, Andreas Dibowski looked incredibly quick, and he's the first inside the time. 6:38, 8 seconds under for Debo, and that means Wolfsmond stays on 31.1, goes into second behind Anna Sima, who is our leader here in Baborówko for the Kuhn Prize. Anna leading on 28.7. That's the best score in the clubhouse. And Elmar Jankari, he is third. That's with Soraya for Finland. Early part of the course for Marius Kleniak and Usis. They are through the first water complex. They come now down to the woodland table at 10, just out of the long gallop alongside the woods. And now they'll come down this stunning grade to this big MIMS clipped oxer. The MIMS, the safety system designed in Sweden to break away and prevent the pivot falls which you try and avoid in horse sports. But the hand goes up from Marius Kleniak, which I would imagine indicates he's retiring out on the cross-country course. We'll just see in a moment. Wyłamanie miał Mariusz Kleniuk. Wystartował już Paweł Warszawski na koniu Aristo Azedy, reprezentant polski, reprezentant Stowarzyszenia Jeździeckiego Baborówko. Wczoraj wynik na czworoboku 29,9, co dawało mu 6. miejsce. Rezygnacja Mariusza Kleniuka. Yes, we can definitely confirm that Marius Kleniak has decided to retire, sadly. So Jussis is pulled up after the rider not quite having the right feeling on the cross country. Good decision from horseman or woman. Well, the lovely Aristo A to Z puts in a huge jump early on with Paweł Warszawski. He's out over the MIMS Oxer, dropping down now to the log on the hills and that very skinny peak C Elements. This horse was a winner here last year and really top quality. This horse went to Le Lion d'Angers, the World Young Horse Championships of last year. It's coming up soon in October down in France this year. As Pavel now chases down to the first water crossing. Big step out to skinny stump, and he gets it beautifully. Comes up very quickly that out of the water. One stride in between the step up and the big log stump on the exit. Pavel right in touch after dressage. 29.9 left him in 5th position as he just now runs down to the second water complex. Startuje Ksawery Śniegucki na koniu Raraszek, a Paweł Warszawski jak na razie bez punktów karnych, już za przeszkodą numer 10. Za chwileczkę będą mogli przywitać kibice na głównej arenie, goście w loży VIP. Wycofana Sana Sinta Korpi z numerem 23. Paweł Warszawski cały czas bezbłędnie.
I na razie bezbłędnie, chociaż na początku Ksawery Śniegucki. 14 bezbłędnie pokonana przez Pawła Warszawskiego. Paweł Warszawski opens up Aristo A to Z well through the Kuhn complex in the main arena as he now comes to this flower pyramid just after the main arena. That's at 12, the festival view. And interesting because tonight Art Casal, which is Aristo A to Z's brother, will be under the hammer this evening. So you can watch this horse, and one of his relatives is for auction this evening at 8:30. And this is a lovely horse I've, well, certainly the last 2 years been a big fan of. As Pavel now will come back to this combination. Very far side of Lars Christensen's course, the Popular Log and the Triple Brush at 17A and B. Paweł Warszawski walczy nie tylko o dobrą pozycję w konkursie międzynarodowym, ale walczy tutaj też o medal Pucharu Polski. Do tej pory po kwalifikacjach zajmuje miejsce trzecie, ale różnice w pierwszej trójce są minimalne. Z tych, którzy są w tej pierwszej trójce, na razie zakończyła Joanna Pawlak, a pojedzie jeszcze Mateusz Kiempa, który jest liderem i Pucharu Polski, i konkursu międzynarodowego w randze 3 gwiazdek. Warszawski runs down to this nice brush, the hedge at 19. Still Aristo A to Z looking good as they're all chasing Anasima. Raced around for 4 seconds over with FRH Butts Avondale. And second, the only man inside, Andrzej Stabowski and Wolfsmond on 31.1, our top two as we stand. Paweł Warszawski i widać w dobrej formie Aristo AZ, koń władowany w Polsce, który należy do Zuzanny Burkert, synogiera Lordanos. Już naprawdę tylko końcówka, jak do tej pory bez punktów karnych. Paweł Warszawski, reprezentant Stowarzyszenia Jeździeckiego Baborówko, drugi w rozgrywkach Cavaliada Eventing Tour poprzedniej edycji, mistrz Polski seniorów. No i piękne skoki. Doskonale rozłożył siły Aristo AZ. No i jeszcze trudna kombinacja Concordii. I już możemy składać ręce do oklasków. Już tylko książka, to już tylko formalność. 1, 2, 3 i poleciał i jest na mecie. Paweł Warszawski. Niełatwo jest jeździć przez własną publicznością, ale kiedy wszystko wychodzi, to po prostu tutaj to miejsce, w którym trenuje na co dzień, niesie i konia, i zawodnika. Paweł Warszawski gives us a great exhibition across the country. Aristo A to Z has completed, and it's 7:03, which does mean he's going to be 17 seconds outside of the time. Beautiful round it is completed for Poland's Paweł Warszawski. He was so rhythmical, so easy, and that is a great clear across the demanding cross-country course. 7:04 to czas Pawła Warszawskiego. Siedem 03. Siedem i 60 to kara za przekroczenie normy czasu dla Pawła Warszawskiego. The new starter on the course, we welcome Mikhail Hitski's away. This is Moonshine, just at the log combination at 7. A, B and C gets out really nicely. This Polish bred gelding, he's 8 years of age and he's sired by Fly to the Stars. He comes down now to the first water combination. Niestety Ksawery Śniegucki zostaje wyeliminowany. Wycofana Sana Silta Korpi, za chwileczkę Michał Hycki na koniu Moonshine.
Mikhail Hitski coming out of the water down to the Stadnina Konovo second water complex here. Michał Hycki i Full Blood Moonshine. Well, Moonshine looks so impressive here with Mikhail Hitski as he comes through the main arena. He's jumped the first half of this course for absolute pleasure. Looking in his comfort zone down to the big Baborówko Palace table. This horse is going really, really well. Michał Hycki i Moonshine Full Blood świetnie galopują po tej trasie, a wystartował lider podwójny, lider tej klasy po ujeżdżeniu i lider Pucharu Polski. Mateusz Kiempa i koń Lasban Radofix. Wczoraj na czworoboku 27,0, ale do tego jeden z sędziów napisał top test. To był, proszę Państwa, przejazd po prostu bezbłędny, wzorowy. Czy dzisiaj również taki będzie na trasie crossu? Czy będzie perfekcyjny? Tutaj duże wymagania w tych technicznych kombinacjach. Trzeba być bardzo ostrożnym, ale do tego trzeba dołożyć duże tempo w dystansach, bo ta norma jest niezwykle wymagająca. Mateusz Kiempa będzie gonił szybkiego Michała Hyckiego z klubu Szarża. Yes, on the early part of the course, the man that did the best dressage we welcome. Matthias Kemper is on the course. This is Anna Manchak's Lasban Radovic's away. Dressage was 27. That was a brilliant score. And the best score at the moment is that's jointly held, we think, between Anna Sima and Pavel Warshavsky. We'll just confirm that for you at the end of the class. But Matthias Kemper, he's at the first combination. That is at 4A and B, the Farmhouse Double. Wspominają tutaj jeszcze, proszę Państwa, sędziowie, którzy wczoraj oceniali pary na czworoboku. Wspominają, że to był rzeczywiście fantastyczny przejazd polskiej pary Mateusza Kiempy i konia Lasban Radofix. Polski sędzia, pan Sławomir Pietrzak, wypunktował go na pierwsze miejsce, a sędzia zagraniczny na drugie, ale dopisał top test. No i czekamy na rozwój wydarzeń. Michał Hycki bezbłędnie. Ależ galopuje, proszę Państwa, ten Full Blood Moonshine. Para klubu Szarża Bolęcin. Świetnie czuje się na tym szerokim polu. Duża przeszkoda z Hyrdą. I już ostatnia pętla. I potem do mety. It's confirmed Pavel Warshavsky not on the same tour as Anna Sima. Lasban za dziewiątką. 6.8 time out on the cross country, Pavel, with Aristo A to Z. Anna Sima is still currently our leader on 28.7. And Andrzej Skarbowski, he is second with the Wolfsmond on 31.1. So that does mean that Matthias Kemper has got to be better than Anna Sima's 28.7. Dwie polskie pary. Dwa kary konie. Jeden dopiero na początku, drugi już na mecie. Michał Hycki. No i jest już blisko mety. Szanowni Państwo, teraz dopiero to powiem, bo nie miał tutaj szczęścia w majowych zawodach, kiedy też świetnie jechał cross, ale niestety miał upadek, lekką kontuzję i wraca do formy. Młodziutki zawodnik Michał Hycki. Ten cross pokonuje bez błędów na przeszkodach na koniu Moonshine. 7:14 to czas. Matthias Kemper still going beautifully here. Lasban Radovic's is in the main arena. The dressage leader trying to take down Anna Sima as he turns now left-handed back towards this Kuhn double. And the new starters away. Sara Algerson Ostot is the fifth last to get out on the course. Apatina is out on the track. One great clear for her already. That was with Caesar. As the Swede now runs down to the first combination at 4, A and B.
Proszę Państwa, aż miło słuchać takiego komunikaty, które tutaj nadają sędziowie z przeszkód. Na 16 mówi tam sędzia pan Janusz Skórkowski. Na 16 para numer 425 czysto. I prosimy takie komunikaty do końca. Jeszcze do tej ostatniej przeszkody. Do tej przeszkody Concordii, bo potem książka, z tą książką nikt tutaj nie ma problemu. Patina going beautifully for Sarah Algerson on stop. Big jump it is out over the Mims Oxer at 6. And Sarah, who did have Vega, the horse that took her to the Olympic silver in 2012, just behind Mikael Jung. And like Ingrid Klimke this year in Tryon, denied by the very last fence in London versus Ingrid's late disappointment in Tryon. But Sarah having a brilliant effort out on the cross country today, as Apatina runs down to this opening of the two water complexes. As now Matthias Kemper checks his watch quickly after the hedge at 19, and it's about 200 meters he's got to run down this very big oxer. Bardzo pewnie, dostojnie galopują Lasban i Mateusz Kiempa. Lasban wydaje się, że wolno, ale to jest koń, który ma niezwykle wydajny galop. Koń wyhodowany w Irlandii po ogierze Radorin, który wygrał już nie jeden konkurs. Ostatnio wspaniałe triumfy w Cavaliadzie Inventictur w halowym Pucharze Polski. Niestety nie udało się na tegorocznych Mistrzostwach Polski, ale walczy tutaj o złoty medal Pucharu Polski. Zawodnik klubu Kowal. W dobrej formie Lasban. Pewny swego Mateusz Kiempa. Concordia na 0. Strącona chorągiewka, ale nie było błędu flagi. To jako nawet ja, jako zupełnie niezwiązany z sędziowaniem WKKW mogę powiedzieć. Jest na mecie, patrzymy na czas. Panie Kubo, jaki czas? 7:26. Można by to przeliczyć jeszcze raz? Troszkę duża strata. Nie utrzyma prowadzenia prawdopodobnie Polak, jeśli chodzi o rywalizację w klasie 3-gwiazdkowej, ale jeszcze są skoki, a to mocna strona i Lasbana i Mateusza, który na co dzień startuje w konkursach Grand Prix zawodów skokowych. Szanowni Państwo, widzę, że niektórzy już zmierzają w kierunku parkingu. Proszę nie wychodzić, za chwileczkę pokaz koni aukcyjnych. Będzie można te konie kupić dzisiaj wieczorem. Panie Pawle, pan też może kupić. Albo żona może kupić na urodziny. We are into the last three out on the cross country here in Baborówko after a super Saturday, as Hannes Mergler is through the first water complex and is aboard his own Shiga. And his dressage with 37.7 pops out over the woodland table in a good rhythm, and he'll come now to the second water, which comes pretty hot on. Wynik w ujeżdżeniu 30,4. A my na liście mamy jeszcze Polaka, mistrza Polski, Jana Kamińskiego na koniu senior, który pojedzie jako ostatni. Hannes Mergler in the main arena, bathed in sunshine. A warm welcome to all of our VIP guests and sponsors here at Baborówko. As Hannes just turns Shiga back to this Kuhn complex, which comes after this serpentine or figure of 8 gallop, I should say, in the main arena. Comes off the corner to this pretty decent upright, gets very close, but they make a good recovery, jump the corner. Uwaga, uwaga, ja przypominam, że cały czas mam do oddania piękne granatowo-niebieskie okulary przeciwsłoneczne, wyglądają na damskie. Just to let
one of our, we think, ladies, but it could be a man as well. We've got a blue pair of sunglasses. They're up at the commentary point, which is just up by the final fence. If you lost your blue sunglasses, please come and find them. Oh, sorry, Algerson Ostad is going beautifully here. As Apatina comes to the Thula log on the hill. This is 21 and looking very confident. And this mare, she's only 9 years of age and the daughter of Arpeggio. Hannes Mergler z Niemiec na koniu Shiga na trasie, a na mecie Saragosson Oshold z Niemiec na koniu Apertina. Bez punktów karnych na przeszkodach. Jak ile? 7:34. Yeah, super ride for Zara Algerson Ostad. She has completed. I'll give you that time in just a moment. It is going to be 7:34 for Zara, which is going to be about 52 seconds outside of the time, but very good clear round across the country with Apatina safely home. Jak na razie tylko Andreas Dibowski w normie czasu. A więc proszę Państwa, to nie przelewki, nie tylko precyzja, ale i bardzo mocny galop, tempo 575 metrów na minutę. No i bardzo ciasna zmierzona, jest tutaj kilka takich pętelek przy najazdach, nie można tutaj się ociągać, jeździć dookoła. Imre Toth is going very nicely. Zapress is in the main arena. They were on 37.1 and still clear. He had a very good two-star ride earlier, Imre, and he's again, in fact, sorry, he's in the three-star Anissa. That was fourth of the competition. And he's now heading out to the 7:05 to czas Hannesa Merglera z Niemiec na koniu Shiga 2. Mimo że tutaj też mamy w rodowodzie sporo Folbluta, nie udało się wygalopować tego tempa. 575 metrów na minutę. I teraz Imre Toth z Węgier na koniu Zipras, potem Elmar Lesz i na końcu mistrz Polski Jan Kamiński. Szanowni Państwo, po krosie trzygwiazdkowym będzie jeszcze cross klasy L, taki mniejszy, ale w tym samym czasie na głównej arenie będzie prezentacja 16 koni wystawionych na aukcję, która odbędzie się dziś wieczorem. Aukcję koni sportowych z przeznaczeniem zarówno do wszechstronnego konkursu konia wierzchowego, jak i do WKKW. Zasady aukcji są bardzo proste, może do niej przystąpić każdy. Elmar Lesz was very good on his first horse, Lancelot, 14 seconds outside the time. And Elmar, our second last on the cross country. Rough Diamond is going very nicely. He just drops down now to the River Stump Step Up and River Skinny, 9A, B and C. And Rough Diamond is now 11 years of age, the son of no brother, full blood, and owned by Maria Garcia Corral, very good owner for Elmar. As Imre Toth is having a super day. He comes down to the Lotto double hedge at 20, still galloping for fun. This little Holsteiner mare. As away goes the last of the cross country. Jan Kaminski's out on the course with his great old campaigner. His dad, Marcin Kaminski, senior, on the early part of the course. Good dressage here, 30.7, as he now sets sail down towards the steeplechase fence at number 3. And Elmar Lesz, she's through the Stadnina Canovo, second water, right on the buckle.
That's the end of the reins as he now comes down into the main arena to swing right-handed. This big Baborówko Palace table is awaiting. Imratov is coming to the final combination, the Concordia double. He's had a brilliant day across the country. 2 clears about to be completed right here, right now in Baborówko. Had a good look at the last fence, but the press is home. Well done to Imre. He has a double clear on the cross country with his 2 horses. 7:08 to czas reprezentanta Węgier i teraz na starcie już tylko Erman Lesz i mistrz Polski Jan Kamiński. Przypominam, że pokaz koni aukcyjnych odbędzie się na głównej arenie bezpośrednio po zakończeniu krosu 3-gwiazdkowego, a na trasę krosu wyruszą jeszcze zawodnicy klasy L, a w klasie L rozgrywany jest też Puchar Polski Amatorów. A więc bardzo ważna trasa, bardzo ważny cross. Jan Kamiński jinks through that hill combination of 7 as now Senior drops down to the water. It's a very solid stump as the A element here. And then it's across the water, up the step, and then 1 stride and out. Yeah, he gets it well. Senior stands right back off the log stump skinny as Jan now quickly into his gallop alongside the forest here in central Poland. Erman Lesz z Niemiec na koniu Diamant jedzie bezbłędnie i za nim też Jan Kamiński na koniu senior. Mistrz Polski też bezbłędnie, na razie do przeszkody numer 10. Jan Kamiński teraz na przeszkodzie Kunowa. Elmar Lesz has got just 5 fences to go as now Spokojnie Rough przez wodę. Diamond starts to run down to the Lotto double hedge. He's had 2 very good rounds across the country, Elmar, today. Jan Kamiński w rozgrywkach Pucharu Polski na dość odległej 7. pozycji. Najwięcej punktów zdobył w Mistrzostwach Polski, bo Mistrzostwa Polski też się liczą do klasyfikacji Pucharu. Well, Jan Kamiński's becoming a very, very serious cross-country rider. I tell you, it was only Paweł Spisak for Poland at the World Games this year. But I could think that Jan Kamiński could well be following on Paweł's footsteps of this kind of positive riding as now he starts to press Senior away. He'll come out of the main arena to come up to this flower pyramid on top of the hill. Erman Lesz galopuje do mety na koniu Rów Diamant. 7:03 to czas reprezentanta Niemiec i już tylko Jan Kamiński. A potem idziemy oglądać konie przeznaczone na aukcję. Każdy znajdzie coś dla siebie. Zarówno zawodowiec wyszuka jakieś przyszłościowe diamenty, poszuka coś junior do startu na poziomie 1 gwiazdki oraz amator, ażeby spokojnie i pewnie przegalopować klasę P. Elmar Lesz has completed and it's a great gallop for the finish line from Rough Diamond. Amazingly exactly the same time as for Lancelot with 17 seconds out of the time, but 2 very good rounds completed for the senior German figure. Well done to Elmar Lesz. He is safely home at the back end of a cross-country day here in Baborówko. Just the one on the course, and we await sight of Jan Kamiński. He will not be far away. Here he comes, down to the hedge. 2 hedge fences here on the diagonal straight run before the turn towards home. And Senior still looking full of running. Only the one inside the time, and just above skin, Wolfsmond. And that was 5 seconds under for Debo, the former world number 1.
only one to bet at the time out on Lars Christensen's great cross-country course. Jan Kamiński w końcówce. Dobrze galopuje senior, na którym zdobył w tym roku strzegome Mistrzostwo Polski. Zresztą tych medali na seniorze zdobył więcej. Medal Mistrzostw Polski młodych jeźdźców przed kilku laty tutaj na hipodromie w Baborówku, wtedy brązowy. Dziś Jan Kamiński to nie tylko jeździec, ale dziś trener. I tam między Tule. Ależ to było ryzykowne. Panie Janku, moje serce zatrzymało się na chwilę. I panie Janku, do mety, już teraz bez takiego ryzyka, spokojnie. 0 na przeszkodach, czas. 6,58, doskonały czas Jana Kamińskiego. No, bardzo dobry czas Jana Kamińskiego. Niewielkie przekroczenie normy czasu, tylko 12 sekund. To da mu na pewno awans. Do tej pory był 8, za chwileczkę jeszcze sędziowie sprawdzą wyniki i odczytamy oficjalną klasyfikację. Jan Kamiński has completed the cross-country day here at the Baborówko Horse Sale Show. He comes home with senior at the gallop, and we just wait for that final time to come through, and then we will have the auction presentation for the 17 horses that will be under the hammer this evening. That is starting in just 7 minutes' time over in sort of arena complex here. That'll be very soon underway. Come and see the lovely horses and try and find the one for you to bid for and hopefully buy tonight. Wyniki po 2 próbach w klasie 3 gwiazdek prowadzi Anna Zimmer z Niemiec na koniu Avondale 28,7. Na miejscu drugim Andreas Dibowski na koniu Wolfsmond 31,1. To spory awans Andreasa Dibowskiego, bo był 10. po ujeżdżeniu. Na miejscu trzecim też spory awans Elmo Jankari z Finlandii na koniu Soraya 243. Wynik tej pary to 34,5. Miejsce czwarte Melin Hansen Hatop na koniu Schnabel, para z Niemiec, ma wynik 34,8. Dalej na miejscu piątym Jan Kamiński na seniorze 35,5 punktu. Na 6. reprezentant Polski i miejscowego klubu Stowarzyszenia Jeździeckiego Baborówko Paweł Warszawski na Aristo AZ 36,7. Miejsce 7 Elmar Lesz, 8 Imre Dot. Na 9. miejsce spadł Mateusz Kiempa, który prowadził po ujeżdżeniu, i miejsce 10 Ben Luwer na koniu Claver Louis. To pierwsza dziesiątka, to nadal są wyniki nieoficjalne. Jeszcze trzeba sprawdzić wszystkie protokoły z przeszkód. Myślę, że tych emocji nie brakowało. Fantastyczna próba skoku, doskonale dobrany poziom trudności przez gospodarza toru ze Szwecji. No i do tego bardzo wymagająca norma czasu. A za chwileczkę pokaz koni aukcyjnych. Myślę, że zarówno zawodowcy, jak i amatorzy mogą przyjść, żeby obejrzeć te konie i wybrać coś dla siebie, a może zupełnie nowi sympatycy jeździectwa będą chcieli dziś kupić swojego pierwszego w życiu rumaka. Well, ladies and gentlemen, just to give you the final position after cross country.
These horses will all show jump tomorrow, so the competition only 2/3 complete. But I can give you the top 5 in reverse order. And the best for Poland, the round who anchored the cross country. Well done to Jan Kaminski. He had a late moment with senior, but he comes home very quick. And that was 6:58 for 4.8 time. And that is 35.5 in 5th position. Germany have had a very good class. And in 4th is Monsieur Schnabel. Marlin Hansen hot top in 4th on 34.8. And the top 3. He was the second quickest out on the cross-country course. Just 0.4 of a penalty. 1 second over. 6:47 as opposed to 6:46 for Elmo Jankari. That is Soraya for Finland in 3rd on 34.5. But the man who can only be described as a Baborówko specialist, he loves coming, he'll always be here. And he was the only one inside the time, and he did it easily. 8 seconds under. It was a great round from Wolfsmond and Andrzej Zdobowski. He is second on 31.1. That score's important because the leader has not got a fence in hand tomorrow in the show jumping. So if Andres was to jump a clear, which you may well expect with Wolfsmond, it would put the pressure right on Anasima. And she is our leader. 4 seconds over with the great little FRH Butts Avondale. They lead on 28.7 after the cross-country rounds out for the Kuhn Prize here in Baborówko. So Anasima leading Andrzej Zdobowski. It's a German 1-2 after the cross-country. And as we say, ladies and gentlemen, please don't go anywhere because in just a few moments we will be introducing you to the lovely auction horses for tonight's auction at 8:30 in the Wooden Barn. The presentation is soon to get underway.